Dzisiaj temat wywołany przez Wasze komentarze, czyli ceny nieruchomości, a demografia, imigracja, migracja i pustostany. Wielu z Was, wiem, ekscytują te tematy. Niektórzy wręcz wróżą, że z tego powodu rynek nieruchomości w Polsce ulegnie zapaści, to wszystko runie i w ogóle będzie fatalnie. No to zastanówmy się, czy to naprawdę nam grozi oraz kiedy nam grozi, bo to też jest dość ważne. A w tym filmie zobaczycie też dane z Eurostatu, jakieś wykresy mówiące o tym, co nas może czekać, albo o tym, jak wygląda faktycznie sytuacja z imigracją i niektórych te dane mogą pewnie zaskoczyć. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania audycji. Jeżeli jednak interesują Was w ogóle nieruchomości, gospodarka, co się tu dzieje, jak się zmienia prawo, jak się zmieniają trendy, to subskrybujcie mój kanał. Zachęcam również do korzystania ze szkoleń na Symen24.pl. Są to szkolenia dla tych, którzy chcą coś wiedzieć o rynku nieruchomości, coś więcej wiedzieć. No i też oczywiście zachęcam do pisania w komentarzach swoich odczuć na temat tego rynku oraz o tym, co sądzicie, że powinno być kolejnym tematem audycji. Przejdźmy sobie do meritum sprawy, ale zanim to tytułem wstępu pokażę Wam taki wykres, który już widzieliście w poprzednim filmie. Wykres mówi o skali budownictwa mieszkaniowego, a raczej nawet o jego zapaści w dziedzinie rozpoczynanych nowych budów w obecnym okresie. Już tak właściwie od 12 miesięcy, prawie 12 miesięcy mamy do czynienia z ogromną zapaścią. Nie będę tutaj tego wykresu omawiał szerzej, odsyłam do wcześniejszego filmu, ale dlaczego ten wykres prezentuję? Ano dlatego, że jeżeli dzisiaj jest mało budowanych, rozpoczynanych budów mieszkań, to znaczy, że za 2 lata będzie mało tych mieszkań oddawanych do użytku. I jeżeli ten proceder tych małych ilości rozpoczynanych budów będzie nadal trwać, no to ten kryzys nasz mieszkaniowy, czy też raczej kryzys w budowie nowych mieszkań, będzie się przedłużać, a to już wiąże się z prognozą demograficzną, którą przedstawia Eurostat i ta prognoza mówi, że do 2100 roku ta linia zielona to Polska, ta taka na górze to jest Unia Europejska, ale według Eurostatu, czy też według badań, które Eurostat tutaj tylko udostępnia wyniki i prognoz, no to w 2100 roku ma być nas, Polaków tutaj mieszkających w tym kraju, poniżej 30 milionów 29 albo jeszcze w ogóle mniej, nie wiadomo, ale w każdym razie dramat. Co nas jednak obchodzi, co będzie za 100 lat? Spójrzmy, co ta prognoza mówi bliżej, czyli na przykład dla 2030 roku. I ta prognoza również nie jest optymistyczna, bo zakłada, że nas w Polsce będzie mieszkać około 1 miliona mniej. Jeżeli ja mówię, że w 2023 roku rozpoczyna się bardzo mało budów i te budowy, ta mała ilość budów wypłynie na rynek za jakieś 2 lata, no to jak tak się będziemy przesuwali, to rok 2030 jest już niedługo i wskazuje, że mniej budujemy, bo mniej nas będzie mieszkało. Czy tak będzie naprawdę? Trudno powiedzieć, tym bardziej im dalej się posuwamy w tej prognozie demograficznej, dalej w czas, to tym bardziej jakby odjeżdżamy i może się wiele rzeczy zmienić. 2100 rok to mniej więcej 3 pokolenia muszą minąć, żebyśmy urodzić się i spłodzić dzieci, żebyśmy doszli do tej perspektywy i myślenia o mieszkaniach, co będzie w 2100 roku, a czynników może być wiele, więc ja bym się tutaj tym tak bardzo nie przejmował. Ta prognoza bliższa 2030 rok jest, no powiedzmy, bardziej realna, o ile się nic nie zmieni. A przy okazji dodam jeszcze, że w ogóle ta prognoza też teoretycznie uwzględnia migrację. Ale, no właśnie, ale zobaczmy, jak to wygląda z migracją. Ta taka zielona, rosnąca kreska to jest ilość wydawanych w Polsce pierwszych pozwoleń na zamieszkanie w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Ta taka niebieska, która tutaj się urwała,
to jest Zjednoczone Królestwo, a reszta to te największe państwa, największe pod względem przyjmowanych migrantów, czyli są to Niemcy, Włosi, Hiszpanie i Francuzi. Jak widać, Polska tutaj przoduje i to zdecydowanie, i dodam, to są dane Eurostatu, które obejmują okres od 2008 do 2021. Nie podaje Eurostat danych za 2022, ale może i dobrze, bo te dane za 2022 byłyby zakłócone wynikiem wojny. Widać na tym wykresie wyraźny, ogromny wzrost znaczenia Polski w ilości tych wydawanych pozwoleń i w ogóle to warto wiedzieć, że Polska jest krajem, który wydaje tych pozwoleń najwięcej w całej Europie i to zdecydowanie najwięcej. I z czym to się wiąże? No, te pozwolenia są wydawane również z różnych powodów. W Polsce większość pozwoleń są to pozwolenia dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu za pracą. Ale jesteśmy chyba na trzecim, czwartym miejscu, chyba trzecim raczej, w Europie pod względem ilości pozwoleń wydanych ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj w celu pobierania nauki, co już jest ciekawe, bo ci ludzie może kiedyś zostaną. Trzeba uczciwie przyznać też, że w Polsce większość pozwoleń na pobyt wydawana jest na takie krótsze terminy, ale też przypomnijmy sobie, jak to wyglądało chociażby z migracją Polaków na zachód, którzy początkowo też zakładali, że wyjeżdżają na krótko, a potem zaczęli gdzieś tam zostawiać. I teraz dlaczego mówię o tym wykresie, że on ma jakieś istotne znaczenie? Bo niby w tych prognozach demograficznych uwzględnieni są ci, którzy przyjeżdżają, którzy imigrują do Polski na stałe, ale to raczej nie uwzględnia tej wielkości osób, która w ogóle przybywa i tego, że też jeszcze muszą się zmienić ich jakby preferencje. Te kraje takie starsze Unii, Niemcy, Francja i Włochy i tak dalej, to mają już jakąś historię przyjmowania do siebie. I one na przykład znacznie więcej niż Polska przyjmują imigrantów, którzy przyjeżdżają do Europy w ramach łączenia rodzin, z powodów rodzinnych, tak to nazwijmy. Polska tutaj w tej statystyce wypada słabo, przynajmniej do 2021 roku, bo nie wiemy jeszcze, jak zmieni to 2022 rok, jak to zmienił w zasadzie. Powiedziałem, tych danych na razie nie zostały opublikowane na tym wykresie przedstawianym przez Eurostat. W związku z tym, że Polska jest od niedawna dopiero krajem popularnym takim do przyjeżdżania i do zaczynania tutaj swojego kontaktu z Unią Europejską, wiele osób jeszcze pewnie nie wie nawet, że tutaj chce zostać. Oni się będą zastanawiali, może przedłużają swoje pobyty. Zmienia się sytuacja polityczna, zmienia się nasze otoczenie, zmienia się sytuacja na Ukrainie. Różnie to wygląda. Oczywiście większość tych imigrantów to są Ukraińcy, ale nie tylko oni. I dopiero za kilka lat, może nawet za kilkanaście, będziemy mogli stwierdzić, aha, oni do nas przyjeżdżają na chwilę i wyjeżdżają. Albo powiemy, aha, oni do nas przyjeżdżają i zostają na stałe. I jak to się wiąże teraz z rynkiem nieruchomości i cenami mieszkań? No każdy musi gdzieś mieszkać. I jeżeli patrzymy na tych, którzy mieszkają na pobyt stały, to przynajmniej na razie w polskiej tradycji większe jest takie parcie na to, żeby mieszkać w mieszkaniu własnym. Czyli oni chcą mieć mieszkania, czyli dla nich są te mieszkania na sprzedaż. Jeżeli ich ma ubywać, no to być może ten sektor mieszkań na sprzedaż pod potrzeby własne będzie cierpiał z powodu spadku pobytu. Powiedziałem, jeżeli nasze pokolenie będzie się starzeć. Ale to jeszcze nie jest tak do końca, bo nie tylko demografia jest ważna. Poczekajcie do końca programu, to jeszcze przejdziemy do tych pustostanów. Jeżeli natomiast chodzi o demografię to i też tą imigrację, to napływ tych ludzi, którzy tutaj chcą mieszkać czasowo, no z reguły powoduje zwiększenie popytu na najem, na mieszkania, które można nająć. I to jest też wiadomość dla tych, którzy chcą zarabiać na wynajmie, że być może
tu będzie coraz większa, rosnąca pula osób, które przybywają na jakiś czas określony, tylko czasowo, że ich przybywa coraz więcej i może na tym kawałku rynku może rosnąć zarobek. Nie mówię, że musi, bo może się w każdej chwili sytuacja z imigrantami odwrócić i mogą oni zacząć wyjeżdżać z Polski, jechać gdzie indziej albo zostawać u siebie i nie napływać, bo im się poprawi sytuacja gospodarcza. Tak też może być. Jak powiedziałem, na razie moim zdaniem jest za krótki okres od takiego wzrostu popularności Polski jako kraju, do którego się przyjeżdża chociażby zarabiać albo po naukę. Jeszcze jest zbyt krótki okres, abyśmy mogli stwierdzić, czy ci ludzie będą zostawali w Polsce na stałe. Opinie są różne, badania są różne i tak naprawdę to są też tylko rodzaje jakichś przewidywań czy też deklaracji zachowań, a musimy zobaczyć za kilka lat, czy ludzie, ci, którzy przyjeżdżają do Polski, zostają tu na stałe, czy zakładają tu rodziny, czy też przyjeżdżają z rodzinami, czy dzieci zaczynają chodzić tutaj do szkół i czy później podejmują pracę w Polsce, bo zresztą pamiętajmy, jeżeli rodzi się jakieś pokolenie ludzi, imigrantów, którzy przybyli do Polski, ale rodzą im się dzieci, to one bardzo często stają się już spolszczone i po prostu zostają tutaj w Polsce, żenią się z Polakami, zakładają swoje rodziny i poprawiają nasz przyrost naturalny, więc ta taka fatalna demografia wcale nie musi tak się skończyć. Nie musi być taka fatalna prognoza. Jak powiedziałem, te prognozy to są niepewne, a demografowie w ogóle, jeżeli się do czegokolwiek zgadzają, to do tego, że stawianie prognozy demograficznej dla Polski jest skomplikowane i mocno niepewne. Po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać. Ale wróćmy do tych pustostanów. 1 850 000, tyle chyba podał GUS, jeżeli dobrze pamiętam, pustostanów w Polsce było wykazanych w ramach spisu powszechnego. Ale, znowu jest jakieś ale. I o co chodzi? Nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, są nieruchome, a nam zmienia się sposób pracy, sposób życia i miejsce, w którym chcemy mieszkać. Jeżeli ktoś wierzyłby w dane statystyczne, to stwierdziłby, że przez wiele, wiele lat ludność Warszawy utrzymuje się na bardzo zbliżonym, stałym poziomie, ale ten, kto mieszka tutaj, to widzi wyraźnie, ile osób więcej mieszka w Warszawie, jak wielkim staje się Warszawa miastem i w ogóle staje się też aglomeracją, bo powoli wchłania, czy też wchłania z powodu pracy, te wszystkie angażuje w miejsca pracy, ale potem też i w miejsca mieszkania tych ludzi, którzy do tej pory mieszkali w tym wianuszku podwarszawskim. A oficjalne statystyki wcale aż tak wielkiego wzrostu ludności Warszawy nie wykazują. Z różnych powodów, zostawmy to, nieważne jest w tej chwili. Wiemy też, że z wielu terenów w Polsce odpływa ludność. Oni odpływają, bo chcą mieszkać nie tylko w Warszawie, ale w innych większych miastach, albo w ogóle się wynoszą za granicę albo w ogóle umierają na przykład, a w tej statystyce tych mieszkań to musicie pamiętać, jako lokal mieszkalny jest każde mieszkanie policzone, każdy dom jednorodzinny i każdy lokal mieszkalny w domu jednorodzinnym. A w tym to jest policzone w jakiejś kurnej chacie, która stoi w jakiejś wsi, w polanie, na środku lasu i tam prawie nikt nie mieszka, ale sztuka się liczy, jest sztuka. I takich miejscowości, takich miejsc, gdzie nikt nie chce mieszkać, jest sporo. Wobec tego pustostan policzony w takiej miejscowości nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla rynku. No może czasami dla rynku działek rekreacyjnych, drugich domów, ale na pewno nie dla rynku tego, które zaspokaja podstawowe potrzeby życia i jako to główne miejsce do zamieszkania. Więc to jest pierwsza grupa pustostanów, której liczby nie ujawniono, ale tych właśnie, które i tak nie zostaną zasiedlone. Drugą grupą pustostanów są te, które
załóżmy już stoją w miejscowościach, w których ludzie by chcieli mieszkać i w których poszukują mieszkań, ale ich stan techniczny jest po prostu taki, że urąga nazwie XXI wiek i w tych pustostanach również nikt nie będzie chciał mieszkać, albo tylko osoby po prostu znajdujące się w fatalnej sytuacji tam zamieszkają, więc te pustostany też specjalnie rynku mieszkań takich do wzięcia, nawet tych do wynajęcia, nie stanowią. Jaka jest prawdziwa liczba pustostanów w Polsce? Znaczy tych pustostanów, które stoją i w których by ludzie chcieli zamieszkać, ale nie są z jakiegoś powodu puszczane na rynek najmu, albo nie są z jakiegoś powodu zamieszkane, tego nikt nie wie, tak na dobrą sprawę, to nie zostało policzone. Mówi się o tym, że ostatnio spora liczba ludzi kupowała mieszkania, które później trzyma, nawet nie wykańcza i trzymają takie pustostany, tak, o tym się mówi. Ja nawet sam widzę takie zachowania, więc to istnieje, takie zjawisko istnieje, ale tak naprawdę nie ma wiarygodnych danych statystycznych na ten temat, ile takich mieszkań jest. Są jakieś wypowiedzi, ale to są takie wypowiedzi na zasadzie wydaje mi się, albo w mojej inwestycji to ktoś tyle kupił i zostawił, ale to nie są wypowiedzi miarodajne dla rynku. Niestety takich danych statystycznych nie ma. Dlatego ja bym tak bardzo nie przeceniał tego wpływu pustostanów na rynek nieruchomości. Poza tym też musimy jeszcze pamiętać o jednym. Nieruchomości po prostu czasami się starzeją i to, że one są, to nie znaczy, że za 10 lat będą się nadawały, czy za 15 lat będą nadawały się do zamieszkania. Niektóre z nich będą po prostu z rynku wypadały. Zatem jak to wpływa wszystko na rynek mieszkań? Nie przychylę się tutaj do żadnego zdania. Nie powiem, że demografia, imigracja czy pustostany nie mają żadnego znaczenia dla rynku, bo to jest nieprawda, ale też nie powiem, że wymierające społeczeństwo polskie oraz pustostany oznaczają to, że rynek polski nieruchomości rugnie w ruinie i to nie gdzieś tam w odległej przyszłości, tylko już nawet w 2030 roku, bo przecież do tego czasu ma nas ubyć podobno 1 000 000. Niestety, żeby poznać jak będzie, to musimy się uzbroić w cierpliwość. Nie zakładam oczywiście, że nagle wzrośnie dzietność w Polsce, bo takie rzeczy rzadko zachodzą nagle, ale patrzmy się właśnie na te przyjazdy z imigracji i tu zmiany mogą być szybsze, dynamiczniejsze, zarówno w górę, jak i w dół. Krótko mówiąc, żyjemy w tej chwili w takich czasach dość ciekawych, w których musimy się przyglądać temu, co będzie i nie możemy z góry założyć jednego scenariusza. Co ciekawe jest, właśnie zobaczcie tę małą ilość budów rozpoczynaną przez deweloperów, którą wykres pokazywałem na początku tego filmu, ale mówiłem o tym w poprzednim filmie i w kontekście tego, że są jakieś programy związane z kredytami, na przykład tym kredytem 2%, które mają pobudzać popyt. Dlaczego ci deweloperzy nadal spokojnie czekają z rozpoczynaniem budów, zamiast zacząć ogromną ilość budów dla tych nowych ludzi, których będzie stać na mieszkania dzięki pomocy państwa? Powodem też jest niepewność. Wielu przyjmuje taką sytuację, taką pozycję: poczekamy, zobaczę, nie zacznę budowy teraz, poczekam trochę, niech się to wszystko wyklaruje. No cóż, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Napiszcie nam, czy w kolejnych lekcjach na przykład nie poruszyć kolejnych danych statystycznych porównujących nasze ceny i nasze możliwości rynku nieruchomości z innymi krajami europejskimi, czy interesują Was takie porównania. Zapraszam do korzystania ze szkoleń na Cement24 i do wspierania naszego kanału. Cześć, trzymajcie się.